freedom. We take the battle to them. Siemano, gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj wszedł bardzo fajny update, coś na co czekaliśmy. Dzisiaj rano też dostaliśmy takie informacje na jakby tak powiedzieć, na naszym kanale, gdzie mieliśmy już jakiekolwiek dane dotyczące co się może pojawić w najbliższym czasie. Lecz parę rzeczy też nas zaskoczyło, bo jak przeglądaliśmy pierwsze tam informacje dotyczące dzisiejszego update'u, to zaskoczyło nas parę takich kwestii, które dzisiaj z wami chciałbym omówić po prostu. Nie będę ukrywał, że sama dzisiejsza jakby tak wydarzenie, które Lili nam zasponsorowała na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, było dość, no kurde, no dość ciekawe. Wiadomo, mieliśmy tam w głowie, że za niedługo jakieś informacje będą wypływać, ale nie spodziewaliśmy się jednego z dowódców nowego, nie spodziewaliśmy się paru ciekawostek dotyczących ogólnie wydarzeń, które w styczniu nas już w najbliższych dniach, już za niedługo po prostu no wejdą. No i opowiedzmy co o nich. Ogólnie, tak jak tutaj widzicie, zaczynamy od The Wand of Future King Returns. W tle macie Lancelota, no i jest Artur. Zaraz sobie przejdziemy do niego, ale tak jak widzicie, no, mamy nowego kawalerzystę. Artur będzie czymś takim jak Ragnar Prime był, czyli takim dowódcą, który wychodzi, jakby tak powiedzieć, dodatkowo, więc to nie jest coś, że kawaleria na przykład teraz dostała w plecy. Kawaleria będzie dopiero tam w chyba kwiecień, marzec, jakoś tak powinna być kawaleria nowa, może być to bardziej marzec, więc to nie ubliża w tym momencie, że nie będziemy mieli nowej kawalerii Openfield. No ale wprowadzają Artura. No i tutaj mamy w pierwszym screenach, kiedy on będzie wychodził i co będziemy musieli tutaj zrobić, jakie rzeczy będziemy musieli wykonać, żeby on, jakby tak można byłoby go zdobyć. To będzie na 6 takich różnych etapów. Tak jak tutaj widzicie, mamy coś związane z siłą, z hastem, czy przypuszczam zwiększenie siły, przyspieszenia, fortune, pewnie wydanie rubinów, Valor, czyli pewnie zbijanie barbarzyńców, Ardor, to nie mam bladego pojęcia co będzie, Leadership, związane coś z fortami, Amity pewnie coś w życiu flagi, Windstone pewnie coś z surowcami i Unity, jeżeli chodzi o pewnie jakiś zakup, moim zdaniem paczki lub też jakiejś skrzynki, bo to tak troszeczkę wygląda. No i gracze, którzy są w soku, będą mieli od 10 do 23 mieli czas, jakby tak powiedzieć, go zdobyć, króla Artura. Lecz gracze, którzy są po jakby Evil King in Season 2 or early, you will inside be able claim the new commander Shi Kakak, jakoś tak ciężko mi powiedzieć, bo właśnie nie przyzwyczaiłem do tych wszystkich nazw, ale ogólnie ten ostatni dowódca będzie dostępny bardziej dla graczy z KVK1, KVK2, to będzie nowy łucznik legendarny, więc to jest moim zdaniem kolejna fajna rzecz związana z tym, że nie zapominają o graczach KVK1, KVK2. Ale o tym sobie zaraz tutaj pomówimy dalej. Tutaj też mamy temat Commander Swaps, ale do tego sobie może nagle wrócimy. Przejdźmy do Artura. Tu będziemy też mieli tak standardowo taki 7-dniowy trial wersję, czyli będziemy mogli pewnie go przetestować, tak jak testowaliśmy Ragnara. Więc to jest kolejna rzecz, która naprawdę nas tutaj cieszy. I od razu mogę powiedzieć wam teraz, że Artur będzie miał na pewno obrażenia obszarowe. Nie wiemy, czy to będzie na 2-3 targety, ale będzie miał. Będzie miał na pewno umiejętności, czy będzie dawał damage ze skill damage, ale także z nowych talentów combo attack, bo to też o tym się dość dużo mówi. Przejdźmy sobie, zanim przejdziemy tutaj do tych, przejdźmy sobie ogólnie do samego Artura, Pendragona. Jak widzicie, umiejętności Cavalry, Versatility i combo, czyli nowe talenty z combo. Zobaczymy, jak te talenty combo będą wyglądać. Artur będzie czymś, na co już dawno ludzie czekali, bo faktem dużo ludzi mówi, że nie mamy króla Artura. Ostatnio w Age of Empires, jak wychodziło, to tam był Artur już na starcie i też dużo ludzi mówi, o fajnie by było, gdybyśmy mieli własnego króla Artura jakby tak w Rise of Kingdoms, prawda, więc to jest dodatkowy plus, więc trzeba się zastanowić, jeżeli nad tym dowódcą, trzymajcie swoje uniwersalne głowy, bo prawdopodobnie zainwestujecie w tego dowódcę, jeżeli chodzi o kawalerię. Ja sam będę tutaj testował, będę sprawdzał, czy to rzeczywiście warto, czy nie.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę też zastanawiał się, czy będę robił ogólnie jakiekolwiek testy związane z nim. No i pytanie też, czy Artur będzie grywalny z Attylą, bo w tym momencie, jeżeli on będzie w combo attack, ale też skill damage, to też nie wiemy, czy Attila będzie w tym momencie jakoś mieszany, ale już wiemy, że kolejni nowi dowódcy raczej na pewno będą mieli talenty z combo. Czyli kolejni nowi dowódcy kawalerii, którzy tam będą, powiedzmy, gdzieś w kwietniu. To będzie tam Open i Rally, więc ja w tym momencie na pewno będę zbierał złote głowy, gdzie teraz mam 1000 coś, a mam na wykończeniu jeszcze jednego dowódcę z łuczników, żeby po prostu mieć ten jeden marsz piąty już gotowy na kolejny KVK, więc strasznie będzie napięty terminarz z złotymi głowami, powiem wam, w najbliższym okresie. Bo przypuszczam, że nowy dowódca Openfield będzie coś, co będzie jakoś się zgrywało z Arturem, no i automatycznie gdzieś tam Attila zostanie odłożony na bok. No ale o Attyli będzie oddzielny odcinek, bo to też chciałem wam wypuścić już jakiś czas temu, nie miałem na to czasu, a jest po prostu nagrany i czeka. Może po prostu tutaj coś jeszcze dogram związane z Arturem, bo tam nie ukrywajmy, w tym momencie Artur może w jakiś sposób być grywalny z Attylą. Ale oczywiście musimy poczekać, jak to wszystko będzie wyglądało. Co tu dalej mieliśmy przejść? Mieliśmy sobie przejść do swapów. Swapy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o same swapy, tu już widzicie, że będzie można wymienić na przykład Mertelano Huo. Ogólnie będzie to testowane w tym miesiącu. Będą sprawdzać to na różnych chyba królestwach w sezonie pierwszym i drugim. Czekam na informacje, kiedy będzie można było po prostu to robić też na Soku, bo ja oficjalną informację na WhatsAppie dostałem i teraz czekam, żeby to się potwierdziło. No nie chce mi się wierzyć, że zostawiam graczy sokowych bez takiego zmiany, takiego swapa. Zresztą tu mamy select two commander with 5 expedition to swap tier level, stars levels, czyli tutaj widzicie, będzie można dwóch dowódców na pewno sobie swapować na KVK 1, KVK 2. Napisałem dzisiaj jeszcze raz do supportu, jakby tak powiedzieli, się upewnić, że my też jako gracze Sokoła też będziemy mieć taką możliwość, bo każdy na to czeka. Oczywiście będzie to jakaś wartość. Nie wiemy, jaka to będzie wartość, bo wiadomo, różne rzeczy tam w ostatnim czasie się pojawiały, ale najbardziej dziwi to, że będzie można wymienić dowódcę, który jest, wiecie, z kluczy, nie? Czyli ze skrzynek, ze złotych skrzynek, że będziemy mogli takiego dowódcę słapnąć. I pytanie, czy na przykład gracze na Soku też coś takiego będą mogli. Mi się zdaje, że oni to jakoś pomyślą i zrobią jakieś, wiecie, zrobią jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o SOK. Będą wybrani dowódcy, albo będą dowódcy, których na przykład tam będziemy mogli swapować, niektórych nie będziemy mogli, tak jak, nie wiem, Sengoku, Kleopatra, Juliusz Cezar, nawet Mertel obstawiam, że nie. Obstawiam, mi się zdaje, że Mertel jest głównie właśnie tu pokazany ze względu na KVK 1 i KVK 2, więc nie chcę wam mówić, że będzie na pewno i hura, bo raczej, no kurczę, no nie będzie tak cudnie moim zdaniem. Na pewno gracze Soka będą troszkę mieli inne wymagania. Jeżeli chodzi o swap dowódców, przejdźmy sobie może jeszcze troszeczkę dalej już, bo to tutaj będziemy jeszcze jakby tak omawiać kolejną kwestię a propos swapa. A propos właśnie Get All Tavern Commanders Free. I tu jest bardzo ciekawe, bo tutaj wszyscy się głowią, nikt nie wie, o co chodzi. Mówię szczerze, bo tu mamy tak. Pierwszego dnia mamy niby do epickiego dowódcę Belizariusza. Drugiego dostaniemy totema. Potem macie tam chyba drugi, trzeci, czwarty dzień. Widzicie, że mamy Suna, Kusunokiego, Quintemar i tak dalej. No i wiadomo, dla graczy sokowych to są dowódcy, to jacy są, nie? No, my mamy już parę ich rzeczy, więc albo po prostu zostanie to, wiecie, olane, albo nie wiadomo co dalej. Ale są jakby tak rozpisani ci dowódcy epicy. Oczywiście tam widzicie, mamy Pyrusa, mamy Sengoku, mamy Ishidę, mamy Kleopatrę w kolejnych dniach, ale jest 17 dzień. I tu będzie pytanie, czy my będziemy mogli sobie wybrać dowódcę. Czyli pytanie, czy to będzie jakiś swap, czy coś, bo to jest 17 dzień razy 13. I co to jest? Co to będzie jako 13? Nie wiem, czy będziemy mogli, nie wiem, przykładowo wybieramy sobie dowódcę Ragnar Prime i mamy 13, nie wiem, 13 możliwych nagród z tego jakby zdobytego Ragnara. Może coś takiego to jest, kurczę, ciężko mi to jest jakby tak. Widzicie, to jest wszystko połączone też z eventem, czy z eventem, z wydarzeniem, jeżeli chodzi o wyjście Artura.
I to od 10 stycznia do 23 stycznia to trwa. Czyli w sumie przed samym zapisem na KVK, bo 23-24 jest jakiś zapis mojego królestwa na KVK. Więc kurczę, ciekawe co oni tutaj wymyślili z tym Get All Taverns Commanders Free. Więc to jest w ogóle ciekawe. Na pewno niektórzy powiedzą fajnie, ale ja ogólnie uważam, że to jest takie bardzo mocne uściśnienie dłoni dla nowych graczy Rise of Kingdoms, wiecie? To jest takie chłopaki, nowy rok, potrzebujemy nabić nowe konta, wiecie, że statystyki, że się zgadzały. Wiecie o co mi chodzi, bo to już przerabialiśmy, jak rozmawialiśmy na rocznicy Rise of Kingdoms. Więc potrzebujemy nowych graczy, więc zachęćmy ich po prostu tym. Ja nie będę nic mówił dla nowego gracza coś takiego. To jest takie naprawdę moim zdaniem fajne podejście, bo ja pamiętam jak ja zaczynałem, pewnie wy też pamiętacie i to nie było tak pięknie, jeżeli też tutaj oczywiście ten Get All Taverns Commanders Free będzie dostępny dla graczy tam, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę, ale mi się zdaje, że tak będzie. Oczywiście pojawiały się głosy już, że to jeżeli ja mam go już na ekspertyzie tego legalnego, to czy możemy dostać uniwersalne głowy? Takie pytanie padają, ludzie się pytają, ciekawe co na to Lilith, bo to jest ciekawe pytanie moim zdaniem, chociaż raczej Lilith powie, dostajecie co dostajecie i tyle, wystarczy. Tym bardziej, że każdy czeka na te swapy, no bardziej każdy by chciał chyba tego swapa móc zrobić na 2 dowódcach, żeby sobie w miarę te konta fajnie układać. Przejdźmy dalej, tutaj sobie przejdziemy ogólnie, jeżeli chodzi o Majów. No jak widzicie, wszystko się potwierdziło, czyli mamy Alty Types o Normal Damage będzie 3%, czyli dla wszystkich Normal Damage będzie 3%, dla wszystkich kawaleria, inżynieria, łucznicy i piechota. Defensywa łuczników będzie 5%, no i 10% skill damage, czy speed gathering gold, więc mi się zdaje, że to jest coś, gdzie no ja sam na farmę pewnie Maju rzucę, nie będę ukrywał, że nie, bo chciałbym troszeczkę tutaj, żeby te się nazbierały surowce szybciej, tym bardziej, że to jest, wiecie, to jest gold. Tu też wyszła nam między innymi informacja o nowych dowódcach, jeżeli chodzi o Majów. Czyli dostaniemy nowego w sumie dowódcę do zbierania. Jak to widzicie, jest Waka Chanil Ayaf, gdzie będzie miała Gathering, Defense i integrację. Więc to jest taka, no powiedzmy, wiem, Joanna Fioletowa. Więc ja uważam, że fajnie, że mamy kolejnego dowódcę do zbierania. Uważam, że jest taki dowódca ten potrzebny. Dawno nie mieliśmy zresztą chyba żadnego dowódcy do zbierania, więc to jest fajna opcja. No i jest wspomniany wcześniej CI Kak, gdzie tutaj, jak widzicie, mamy łuczniki, Conqueror, Skill Damage, czyli dowódca, który śmiem twierdzić, że jest takim dowódcą, który też może robić rally, na przykład na miasta, ze względu na talenty Conqueroring, w KVK1, KVK2 i że to będzie taki dowódca rally, powiedzmy, łuczników. Śmiem twierdzić, że coś takiego mogłoby puścić, że to nie będzie zła opcja, więc od razu mówię z tego, co się też dowiedziałem a propos tego dowódcy i dowódcy Artura. Oni poza oczywiście takimi wydarzeniami będą dostępni w kole. Czyli będą dostępni normalnie zarobinki, żeby wylosować w kole, więc o tym też pamiętajcie, bo takie informacje też poszło. Tu też dostaliśmy taką informację, jak ci dowódcy, czy wojska będą wyglądać. No to widać, że to jest bardziej tacy, są specjal umiejętności, mają bardziej pod jakby łuczników, bo to jest, wiesz, Elite Spear Thrower, więc tak statystycznie, jak tak się popatrzy, to mi się zdaje, że tu bardziej pod łuczników, chociaż tego defa mają więcej, PZ-ów mniej. Mi się wydaje, że to takie, wiecie, coś podobne do łuczników, to po prostu wygląda, te czwórki, te piątki Majów. Więc ciekawe, jak to po prostu będzie tutaj się parować w tym wszystkim. Więc no, sam byłbym ciekaw, czy by u mnie byłaby sens zmiany na przykład na Majów w cywilizacji. Chociaż nie będę ukrywał, że w tym momencie to aż tak bardzo nie jest dla mnie znaczące, bo to będą może jakieś minimalne różnice. No i ostatnie, co chciałem tutaj jeszcze z wami przegadać, to będą oczywiście swapy
ornamentów, czyli będziemy mogli użyć conversion stone'a, items to convert legend equality, ornament into ornament of the same type for the formation, tak. After conversion, the ornament special and rare inscriptions will be changed to match if its new formation. The ornament attributed and command inscription will not change. Czyli tu będziemy mogli na przykład, jeśli ja mam na przykład Huntera inskrypcję, a chciałbym przejść powiedzmy na combo damage, bo o tym sobie zaraz jeszcze tutaj zostawimy na koniec, bo to w sumie też ornamentu się tyczy, ale chciałbym przejść na combo damage, czyli na formację delty, no to w tym momencie, jeżeli to combo damage byłby bardzo dobrze związane z Arturem i przejście na formację delty, to ja bym mógł sobie takiego switcha zrobić. I teraz przejdźmy sobie już bardziej do gry, czyli to, co zostawiłem sobie na sam koniec, bo to jest dość taka ciekawa rzecz, o której ludzie mówili. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedy wyszła Delta, mówiłem, że to może być nowa, jakby tak powiedzieć, opcja dla kawalerii, że kawalerzyści będą mogli dostać, jakby tak powiedzieć, tutaj opcję właśnie tej Delty. Ja tutaj coś zbierałem, jeżeli a propos tej Delty, na Belizariusze. To nie były nie wiadomo jakieś tam zbiory, no bo dopiero niedawno trzymam skrzynki na Deltę. Bo po prostu chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Ale przerzućmy sobie kodeks. I rzućmy sobie kodeks Delty. W samych formacji i umiejętności. Mamy tu umiejętności CAT, czyli oddział użytkownika zyskuje wzmocnienie 3,5% do zadanych obrażeń od ataku combo. Za każdym razem wykonuje atak combo, zyskuje 1,5% do zadanych obrażeń od ataku combo na 10 sekund. I już pamiętajcie, że samo combo oddział użytkownika zadaje 10% więcej obrażeń od ataków combo. Już pamiętajcie, że mamy te 10% będziemy dostawać z tego combo. Jeżeli to wszystko zostanie tak dobrze dograne, jeżeli chodzi o KVK. Czyli nie KVK, jeżeli zostanie dobrze dograne, jeżeli chodzi o dowódcę Artura. Jeżeli chodzi o też całe umiejętności combo. Plus do tego dochodzi ta formacja Delta i w tym momencie może być tak, że Clint będzie mniej grywalny, albo po prostu Clint będzie grywalny, wiecie, dalej tam na jakimś zestawieniu Joanna, Neski, Huo, Joanna czy też Huo, Belizariusz, Huo, William, tak? Ale Artur w tym momencie będzie takim dowódcą, który będzie mógł się zgrać, nie wiem, powiedzmy z Neskim przykładowo, nie? Tak to rzućmy, albo nie, z Huo na przykład, no jakoś tak to może się to uda zgrać i to będzie miało sens, no i wtedy taki swap na któryś z tych kodeksów będzie miał znaczenie. Przejdźmy dalej. Efekt motyla. Tak. Oddział użytkownika zyskuje 3,5% do zadanych obrażeń od ataków combo. Ataki combo wykonywane przez jego oddział mają 20% większą szansę na aktywowanie efektów wywołanych zwykłymi atakami. No panie. To jest bardzo dobre rzeczy. To tak samo jak kiedyś rozmawiałem z pewnym graczem na temat Shadżary i tam formacji kręgu, że to jest też bardzo dobra opcja, jeżeli byłaby może takiego switcha, bo Shadżara zaczyna w tym momencie inaczej wyglądać w OP-nie. Lećmy dalej. Stalowy pancerz. Oddział użytkownika zyskuje 2% do odporności na obrażenia. Za każdym razem, gdy wykonuje ataki combo przez 10 sekund, otrzymuje 1,5 mniej obrażenia. Efekt kumuluje się 5 razy. I powiedzcie mi, że to nie jest że to też nie jest dobra inskrypcja, nie? To jest kurde, dla kawalerii? Super. Moim zdaniem, jeżeli tylko będzie rzeczywiście to wszystko dobrze będzie się zgrywało z combo i w pewnym momencie będziemy mieli jeden marsz kawalerii na klinie, drugi na combo, to w końcu będziemy mieli różnorodność tych, jakby tak powiedzieć, formacji. Poza bołem i klinem zaczniemy coś jeszcze innego grać. Bo jak dobrze wiecie, też niedawno wyszedł Filip, który jeżeli Filip będzie grywany jako pierwszy, to tam bardziej i będzie się szło w formację Echelon, a jeżeli będziemy szli w Shadżarę, to idziemy w formację kręgu. Czyli związanych z tutaj formacją te bardziej do leczenia. Chociaż tam jeszcze można się kłócić, że jednak ten Clint jeszcze jest bardziej grywalny. Ale to wiecie, tu bardziej chodzi o Shadżarę. Tutaj się skupiamy ogólnie na tych wersjach combo. No i ostatnia opcja, czyli Grom. Oddział użytkownika zyskuje wzmocnienie 8% do zadawanych obrażeń od ataku combo. 10 plus 8, 18, dziękuję. Pozamiatane. Już nie chce mi się tych lecieć, tych niebieskich, bo wiem, że też są niezłe, ale popatrzcie sobie samo to. Jak tutaj Lilith w tym momencie robi zmiany, nie? Jak robi zmiany, o których już wcześniej nam zapowiadali. Tym bardziej oni zaczynają te formacje wypuszczać, żebyśmy mogli z tego zacząć korzystać.
Więc to są formacje, których my, które powinniśmy już, jakby tak powiedzieć, przygotować pomalutku, jak wszyscy o tym nawet tam gdzieś tam wspominali. Przygotowujmy sobie to combo, każdy to olewał, albo słyszałem, Optimus, co ty tam gadasz, to combo nie będzie grywalne i tak dalej. Słuchajcie, może nie będzie na tą chwilę grywalne, może po prostu nie będzie ze względu na tam te inskrypcje, ale po prostu jednak się okaże, że Clint dalej jest na topie. Bo jest taka możliwość, tym bardziej, że Arthur będzie bił ze skill damage, jak i będzie bił też z ataków combo. Tylko pytanie, jak to się będzie nakładać, bo jeżeli jednak te ataki combo będą dawały takie same obrażenia jak skill damage, gdzie ataki combo mają 10% do obrażeń z kombinacji atak combo, a Clint ma, przypomnijmy sobie, 5%, dobrze mówię? 5 obrażeń od umiejętności, no to w tym momencie może być tak, że będzie bardziej grywalna opcja combo z talentami combo z Artura. Więc to jest tak, kurczę, wiecie, teraz fajnie pokombinowane, że my w tym momencie możemy się zastanawiać, co dalej i bardziej rozwijać naszą grę. Lepiej się dopasowywać, więc słuchajcie, jak dla mnie bardzo fajna opcja i bardzo dobry update. Będziemy czekać na bieżąco, będę nam rzucał filmiki, co tam się będzie pojawiało, co będzie nowego. Będziemy przez cały czas, jakby tak powiedzieć, tutaj na łączach. Mam nadzieję, że wam się będzie podobał się ten wam odcinek. Dużo, powiem wam, że się dzieje fajnych rzeczy. Ogólnie cała współpraca tutaj z Creator Zone i tam parę fajnych opcji, które oni wymyślają i też dbają o to, mi się bardzo podoba. Jestem do tego nastawiony bardzo pozytywnie, więc mam nadzieję, że będę wam mógł też fajne informacje udzielać. Wiadomo, nie wszystko, co się tam dzieje, bo nie mogę takich rzeczy mówić, ale będę po prostu miał większą wiedzę, żeby wam jeszcze przełożyć to, co się gdzieś tam mniej więcej dowiaduję, żeby wam przedstawić w filmikach. Więc dla mnie to jest naprawdę fajna opcja i lubię takie rzeczy, że będę mógł to dalej rozwijać i dalej rozwijać swój kanał. A tego kanału bym nie mógł rozwijać bez was. No prawda jest taka, że to, co teraz mamy, to jest właśnie tylko dzięki wam. Krótko i więcej. No sorry, ale tak to jest. Zapraszam na mój kanał, subujcie, lajkujcie, udostępniajcie, przekazujcie dalej informacje, jeżeli chcecie, żeby ten kanał się kręcił, że jeżeli macie jakieś pomysły co nowych jakby filmików, też podsyłajcie, ja też z chęcią je przerabiam, bo nie będę ukrywał, niektóre filmiki będziemy musieli pewnie odnowić, niektóre stare tematy, które tam nagrywałem kiedyś, więc też pewnie jakieś filmiki wam odnowię. Na pewno będę nagrywał pewnie nową metę, no bo ta meta się będzie za niedługo bardzo zmieniać. No i co? Tyle. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Do zobaczyska. Elo. All the fields we go.